Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe. Nie ma tych nowości jakoś dużo. Jest to dosłownie kilka tak naprawdę zapachów, o których Wam dzisiaj chciałabym powiedzieć. I co? Zaczynamy może. I tak, zacznę może od zapachu marki, której kompletnie nie znam i dajcie znać, czy słyszeliście o Replay, marce perfumowej. Oni wydali nowy zapach Green on Me i jest to współpraca z Italart. Też nie znam, więc ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć, ale wiem, że tu jest świat mody połączony z perfumowym. I jest to, słuchajcie, zapach, ma to być bardzo zielony zapach. Ma to być poruszający zmysły, naturalny, unikalnie skomponowany. Jest to też zapach ponoć dedykowany nowym pokoleniom. Jest to zapach, który ma łączyć zrównoważenie, zrównoważenie rozwoju, a miłości do natury. Ekologiczna bambusowa zatyczka, ekologiczny plastik z recyklingu, jeżeli chodzi o tę buteleczkę jako buteleczkę. No i niby jest to w miarę naturalny zapach. Jeżeli chodzi, jest to oczywiście woda toaletowa dla mężczyzn, ale też powstała woda perfumowana dla kobiet o tej samej nazwie, tylko że dla mężczyzn jest ciemnozielona buteleczka, a dla kobiet jasnozielona. Jeżeli chodzi o tą wodę toaletową dla mężczyzn, to jest to rodzina zapachowa drzewno-aromatyczna korzenna. Nuty głowy to kardamon, biały pieprz, pomarańcza, nuty serca kwiat konopi, kwiat goździka, artemizja. Nuty bazy, drzewo sandałowe, ISO-E super, drewno bursztynowe. Jeżeli chodzi o to, co to jest ISO-E super, jest to, słuchajcie, molekuła. Ona daje właśnie ten taki drzewny, bursztynowy wydźwięk zapachom. Dalej, jeżeli chodzi o kobietę, to jest rodzina zapachowa cytrusowo-zielony drzewny. I w nutach głowy jest bergamotka żółta, mandarynka, liście bluszczu. Nuty serca heliotrop, kwiat pomarańczy, zielone jabłko. Nuty bazy wanilia, drzewo sandałowe, liście paczuli. W ogóle mnie nie ciągnie, jakby nic mi to ciekawego nie mówi. Zapachy zostały wydane w 30 i 100 ml i są dostępne jak najbardziej do kupienia. Kolejną marką, która znowu w tym roku wydaje kolejną swoją nowość, to jest, słuchajcie, Jean Paul Gaultier Divine Le Parfum. Słuchajcie, nie zrobił na mnie ten zapach Divine, ta podstawowa wersja, jakiegoś szczególnego wrażenia. Miałam tę próbkę i powiem szczerze, one ładnie pachną, ale one są totalnie na mnie nietrwałe, więc ja je czułam dosłownie przez godzinę, później nic, więc ja mogę o takim zapachu też powiedzieć. Dlatego już ta wersja chyba raczej mnie jakoś nie ciągnie mnie do niej, chociaż muszę powiedzieć, że Le Parfum może świadczyć o tym, że będzie to taki silniejszy zapach. Ma to być kwiatowo-bursztynowo-morski zapach, natomiast w nutach kompozycja jest liniowa i jest to nuty solarne, lilia, plumeria, nuta soli, benzoes, bursztyn. Natomiast jeżeli chodzi o tę wersję podstawową, to tak naprawdę nie mają ze sobą nic wspólnego, bo ta wersja Divine Le Parfum została totalnie inaczej nawet zbudowana, bo liniowo. Ta jest normalnie nutami głowy, serca i bazy. Są tu molekuły, czerwone jagody, bergamotka, lilia, liang, jaśmin, beza, piżmo, paczula. Także według mnie
Ta wersja Le Parfum to jest totalnie coś innego. Ma to być ekstrawaganckie, ucieleśnienie kobiecości, ma to być coś właśnie bardzo słonecznego, z jakimiś nutami metalu wręcz, bursztynowe, cały kolor tego płynu w perfumach jest też taki właśnie bursztynowy. Kolejna marka, która coś wydała, o której ja już dawno nie słyszałam, żeby jakaś nowość wyszła, a już na pewno nie w tej ich linii One, a mianowicie chodzi o Calvin Klein CK1 i oni wydali zapach CK1 Essence. Dawno nie słyszałam, kiedyś opowiadałam Wam, że ja miałam ten zapach, podkradałam go bratu, uwielbiałam, ta wersja podstawowa jest unisexem, ale jest tak skomponowana fantastycznie, że i kobieta i naprawdę facet czuje się w nim fenomenalnie, jest bardzo ta podstawowa wersja taka cytrusowa, taka zielona, kwiatowa, fajnie te nuty, tam jest w ogóle dużo bardzo nut nawrzucanych i one fajnie ze sobą grają, naprawdę bardzo przyjemny zapach. Już nie dla mnie, to już nie jest ten etap, ale myślę, że właśnie takie 20 lubią się raczej w takim zapachu. A jeżeli chodzi o wersję Essence, bo w ogóle ta wersja podstawowa jest z 94 roku, słuchajcie, więc mija równo 30 lat w tym roku i na te 30-lecie tak naprawdę oni właśnie wypuszczają wersję Essence. I co tutaj może się zmienić? Nuty głowy otwierają kompozycję jasnymi owocowymi akcentami włoskiej bergamotki pochodzącej z rodzinnego gospodarstwa w Kalabrii. W sercu zapachu znajduje się wysokiej jakości mieszanka nut herbat, w tym organiczna zielona herbata. W tamtym też to było wszystko, która ożywia kompozycję i wnosi odrobinę nowoczesnej świeżości. W bazie Morillas zastosował specyficzne piżmo pochodzące z recyklingu z przemysłu papierniczego, które dodaje bogatego i zmysłowego ciepła uzupełnionego drzewnym, kremowym akordem drzewa sandałowego. Czyli tak, generalnie tam mieliśmy w tej podstawowej wersji cytryny, nuty zielone, bergamotkę, mandarynkę, ananas, kardamon, papaję, jaśmin, konwalię, fiołek, różę, gałkę muszkatołową. No było tego po prostu mnóstwo, ale tu już nie. Tu mamy w nutach głowy frakcja włoskiej bergamotki, esencja czerwonej pomarańczy, esencja czarnego pieprzu, chińska biała herbata, nuty serca, organiczna zielona herbata, mięta, egipskie geranium, coś totalnie innego niż tam. I nuty bazy, piżmo z procesu upcyclingu, australijskie drzewo sandałowe, mech krystaliczny, kadzidło. Totalnie inna kompozycja. Wydaje mi się, że nie powtarza się praktycznie nic, no bo nawet te piżmo to jest inne, podejrzewam, piżmo niż te, które było wtedy. No i tu jest geranium, a tu były i fiołek, i róża, i konwalia, i jaśmin, i frezja. Było dużo kwiatów, było tak cytrusowo, kwiatowo też. Właśnie to była taka fajna, letnia kompozycja. No ciekawa jestem, jak ta Essence. To, że tu są totalnie inne nuty, nie oznacza, że ten zapach będzie, wielokrotnie Wam powtarzam, totalnie odbiegał. Został wydany we flakonach 50, 100 i 200 ml. Także, no, ciekawe. Kolejna marka, słuchajcie, też dawno tak naprawdę chyba nie wypuścili nic nowego i ja z tej marki nie mam nic i to jest troszeczkę, może powiem tak, chodzi o markę Gucci i chodzi o tę linię Flora. Ta linia to powiem Wam, że kiedyś ją wąchałam i totalnie to jest totalnie nie mój świat, kompletnie. I oni wydali zapach Gorgeous Orchid i to jest pierwszy w ofercie marki ozonowy, kwiatowo-gurmondowy zapach z innowacyjnym podejściem, które zapewnia świeże spojrzenie na wanilię. W kompozycji połączono znajomą słodycz wanilii z nutami nadawanymi przez akord ozonowy. Ozonowy, ja mówię cały czas, ozonowy.
W tej niekonwencjonalnej fuzji ujawnia się następnie świetlista zmysłowość orchidei waniliowej, która wynosi jej bogactwo na nowy poziom. Tak pisze o tym sam Gucci. Marka Gucci po prostu. I jest to duet wanilii, orchidea waniliowa i nuta ozonowa. I to jest wszystko, co jest w tym zapachu. Nadal ponoć ma on być w miarę kwiatowy, ale właśnie zasłodzony wanilią. Jest to zapach, który został wydany w 50 i 100 ml. Jest oczywiście dostępny do kupienia. Ja Wam nie mówię, czy dany zapach chcę, czy nie, bo w tych nowościach perfumowych nie ma nic, co by mnie porwało i co chciałabym mieć na już. No po prostu żaden z tych zapachów, o którym Wam dzisiaj powiem, nie porwał mnie. Także Gucci Flora tym bardziej nie. Tu jest zapach, który ma wielbicieli i nie. Chodzi o Chanel. Marka Chanel w ogóle jest taką marką, którą się kocha albo nienawidzi. I chodzi o Gabrielle Chanello. Tak się najnowszy zapach nazywa, Gabrielle Lo. I obecnie jest oferowana wyłącznie na europejskich stronach internetowych Chanel, ta wersja zapachowa. Główne nuty to czerwone owoce, jaśmin, kwiat pomarańczy, ylang-ylang, tuberoza. Wiem, że Gabrielle bardzo wiele osób uwielbia i kocha. Jest to świeża wersja zapachu Gabrielle, totalnie nowa propozycja. I jeżeli chodzi o nuty, to jest tutaj świeża i owocowa, stworzona wokół 4 kwiatów. Jaśminu egzotycznego, intensywnego, ylang-ylang z owocowymi i jasnymi nutami, kwiatu pomarańczy świeżego i musującego oraz tuberozy z grasy, kremowej, intensywnej, kobiecej. Także teoretycznie jest to samo, ale jest to tak skomponowane, jak tutaj pisze na przykład Fragrantica, że naprawdę ma się wrażenie, że musują, że ten zapach jest taki musujący, że jak taka orężada, takie coś bardzo świeżego, z czerwonych owoców. Także, że jest to na pewno coś innego niż ta wersja parfum. No i teraz przejdziemy do zapachu, który teoretycznie mogłabym być zainteresowana, ale ponieważ ja zdecydowałam, że poszukuję ciągle coś nowego i jeżeli będę miała próbkę i stwierdzę, że jest wart tego, żeby go mieć, to jak najbardziej, ale tak na teraz, na już, no to po prostu podstawowa wersja mnie zadawala w zupełności i nie widzę sensu zakupu czegokolwiek, jakiejkolwiek innej wersji tego zapachu. A chodzi o Prada Paradox i oni wydali zapach Virtual Flower. W ogóle ostatnio, nawet jak ktoś jest jakaś podstawowa wersja, na przykład słodsza, to zauważyłam, że właśnie ostatnio robią z niej taką wersję bardziej kwiatową. Chyba kwiaty znowu wracają, albo chodzi o okres, w którym wydają te zapachy, że po prostu teraz mamy taki czas, że kwiatami pachnieć po prostu lubimy. I ten zapach został opisany jako świeży, kwiatowy i skomponowany z użyciem sztucznej inteligencji, która według Prady umożliwia perfumiarzom odkrywanie nowych możliwości i wyrażanie kreatywności oraz komponowanie nowych i nieoczekiwanych akordów z udziałem akordu jaśminu. No, ciekawe bardzo. To kwiatowy piżmowy zapach, który oddaje zwiewny kwiatowy zapach jaśminu w postaci, w jakiej występuje w naturze. Ja kocham jaśmin, uwielbiam go wręcz, więc teoretycznie mogłabym powiedzieć na to tak, ale jakby nie mam parcia, że już muszę to mieć. Nie. Kluczowe akordy, akord jaśminu, SI, Neroli, Piżmo, Ambrette, Bergamotka i to wszystko. Coraz więcej zapachów, jak widzicie, też wychodzi w formie liniowej. Także wydaje mi się, że jest to coś totalnie innego niż Prada Paradox Intense lub ta podstawowa wersja. Z tego co widzę, no, będzie to wersja totalnie bardziej kwiatowa, więc raczej odbiegająca
od tych wersji, o których Wam powiedziałam. Kolejnym zapachem, już takim przedostatnim, o którym chciałabym Wam powiedzieć, chociaż marka mnie przestała interesować ze względu na to, że ich zapachy po prostu na mnie nie są kompletnie trwałe, więc nie interesuje mnie ta marka. Może błędnie, bo może się okazać, że są zapachy, które są tytanami, ale naprawdę ja przeszłam przez Jimmy Choo, bo o tej marce mówię wiele zapachów i żaden nie był na mnie trwały. A mam tu na myśli nowość, którą wydali I Want Choo Le Parfum. I to jest w tych takich właśnie, zresztą widzicie, buteleczkach wysokich, nie tych takich kulach, które też mają a la diament, czy nie wiem jak to tam nazwać. I to jest zapach, to jest flanker, po prostu jakby ulepszona wersja I Want Choo, bo taki zapach jest, tylko że w wersji Le Parfum, co ma dawać moc temu zapachowi, ma być intensywniejszy, bardziej ambrowy, kwiatowy, bardziej odważny, bardziej z mocniejszą nutą gardenii, z jeżynami i generalnie też bardzo mocno wyczuwalny jaśmin ma być w tym zapachu. Jeżeli chodzi o nuty głowy, to gruszka, złota gardenia, jeżyna, nuty serca, absolut jaśminu, patchoula, ambrette i nuty bazy, drzewo sandałowe, mech, pralina. Także ogólnie to brzmi ciekawie, tylko mnie nie ciągnie ta marka po prostu. Wydane zostały w 60 i 100 ml te perfumy i generalnie są do kupienia już. Ostatni zapach, o którym Wam dzisiaj powiem, to jest Tom Ford i to jest Eau d'Ombre Leather. Oczywiście sama nazwa mówi, że jest to po prostu zapach skórzany. Kardamon, imbir, kolendra, tynktura wanilii, akord połyskującej skóry i Ambrofix. Jeżeli chodzi o Ambrofix, to nie jest to bursztyn, ale to ja kojarzę z bursztynem, dlatego że jak jest ta nuta, to jest właśnie taki dosyć taka dosyć słodka wersja. To jest taki zapach drzewno-słodki, coś takiego. I czasami bursztyn też tak wybrzmiewa, dlatego ja je similar traktuję, bardzo podobnie. Ale generalnie akord połyskującej skóry. Wydaje mi się, że może to być zapach nowoczesnej skóry, czystej, takiej nowej skóry, wiecie, torebki nowo zakupionej albo tylko co wyprodukowanej, ona ma taki fajny zapach, to może być coś takiego. No i dodatkowo delikatna słodycz tego zapachu, która może to przełamywać. Bardzo ciekawa kompozycja, wydaje mi się, że i dla mężczyzn, i dla kobiet, absolutnie bym tego nie przypisywała tylko panom. Bardzo ciekawe, ale ja mam swoje odkrycie, jeżeli chodzi o skórę. Mam zapach, który w końcu jest noszalny, jest przepiękny i cudowny i myślę, że na tamtym zapachu się skupię i tamten zapach sobie kupię, a tą nowość Toma Forda po prostu zostawię w spokoju. A o czym mówię i o jakim zapachu, to wszystko się dowiecie w przyszłym tygodniu. Nagrałam Wam już film, no i zobaczycie, co tam nowego poodkrywałam. Także to by było, kochani, na tyle. Taki króciutki przegląd, nie ma tego dużo. Są też marki amerykańskie i angielskie, które wydają zapachy, o których Wam wcześniej mówiłam, ale wiem, że one wśród Was nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem, więc tak naprawdę staram się obecnie w nowościach perfumowych mówić Wam o zapachach, o markach mainstreamowych bardziej, które znacie, ewentualnie o jakichś niszowych, ale też takich znanych markach niszowych, które gdzieś tam mogły Wam się obić o uszy, bądź nazwisko perfumiarza, bądź cokolwiek, że po prostu już jakby nie zapychać Wam głowy jeszcze jakimiś amerykańskimi markami, do których mamy jakiś tam dostęp, bo ja zawsze staram się to sprawdzić, ale mimo wszystko
niekoniecznie chcecie próbować tak nowych, aż totalnie innych dla Was rzeczy. Także to tyle na dzisiaj. Ja dziękuję serdecznie i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Buziaczki!